drodzy, to jest kolejny odcinek Kanga No Comments. Jak widzicie, testujemy nowy plener, chyba tak możemy powiedzieć. Ze mną Żeby jak się zwykle... nie nudziło. Tak, ze mną jak zwykle Łukasz Żeligowski. a ja jestem Sławek Zawadzki i my dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie Binance'a i regulacji, ale to nie będzie odgrzewanie kotletu, bo tam gdzie 8 się bije, tam 9, czyli Kanga i kryptowaluty korzystają. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiali o Binance'ie, o problemach SEC-u. No i tutaj bardzo ciekawym komentarzu prezesa KNF-u. Wytrzymajcie do samego końca. A Ty, Łukasz, gdybyś mógł jeszcze raz zreferować, co takiego ostatnio wydarzyło się, jeżeli chodzi o Binance, na czym polegają te zarzuty. Tak, przypomnę, że 27 marca została dostarczona taka pozew, który został zrobiony nie przez SEC, tylko przez CFTC, czyli to jest taka komisja handlu, Tak. Powiedzmy tak bardzo ogólnie. Ważny, bo rozmawialiśmy chwilkę o tym na kwadransie, ale temat jest na tyle poważny, że myślę, że troszeczkę możemy go tutaj zgłębić. Przede wszystkim CFTC to jest znacznie poważniejsza instytucja. SEC jest mniejszy, zajmuje się drobniejszymi sprawami. CFTC jest w takiej skali, to można powiedzieć, że to jest walec, a SEC to jest tam gościu staczku. Więc to jest bardzo istotne, przynajmniej tak próbują przedstawiać się urzędnicy, tak się pozycjonują. CFTC wychodzi z grubymi sprawami i ma możliwość nakładania praktycznie nieograniczonych kar. Więc to jest coś bardzo poważnego. Co więcej, CFTC chyba do tej pory nie przegrało żadnej sprawy. I to jest również... Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Tak. Czy to prawdą jest, że CFTC ściśle współpracowało z Binance'em przez ostatnie lata? Bo też taką informację udało mi się gdzieś ujawnić. Nie wiem, czy współpracowali. Wiem, że na pewno były jakieś tam działania podjęte przez Binance, no bo możemy zobaczyć, że wiele zarzutów, które jest stawianych Binance'owi, one już nie są prawdziwe. Już od jakiegoś czasu nie mają miejsca, więc można powiedzieć, że jakieś tam ruchy zostały poczynione. No ale ten dokument, słuchajcie, to jest 74 strony skargi. To jest dosyć dużo, ale on naprawdę ujawnia wiele rzeczy. Powtórzymy to, co mówiliśmy na kwadransie, ale troszeczkę będziemy chcieli pogłębić to. Ale ważne jest, jakie kary chce nałożyć. A kary są drakońskie, bo mowa jest o tym, że na przykład Binance ma zwrócić wszystkie fee, jakie pobrał od obywateli Stanów Zjednoczonych. Czyli bardzo, to jest przez cały ten okres, jak były świadczone usługi... To gorzej niż UOKiK. To jest, no mówię... CFTC ma praktycznie nieograniczoną możliwość karania. Tutaj nie ma takiego ograniczenia, a może jest ograniczenie bezpośrednią karą, ale tutaj ta bezpośrednia kara to jest pikuś w porównaniu z tym, co oni mogą właśnie na przykład, że chcą, żeby były zwrócone wszystkie profity, jakie mieli, żeby zostały wszystkie wypłaty, które były robione, pensji dla pracowników, żeby tam coś porozwiązywać, pożyczki wszystkie, żeby były rozliczone. I najważniejsze właśnie, że wszystkie opłaty, które zostały pobrane od mieszkańców Stanów Zjednoczonych, nieważne gdzie mieszkasz, obywateli Stanów Zjednoczonych, bo to jest ciekawe. W Polsce, jak wyjedziesz i jesteś ponad pół roku poza Polską, na przykład w innym kraju, to możesz zmienić rezydencję podatkową. A jak jesteś Amerykaninem, to nikogo nie interesuje, gdzie mieszkasz. Wujek sam mówi, ty jesteś Amerykaninem, masz amerykański paszport, płacisz w Stanach Zjednoczonych podatek. Nie interesuje nas, czy mieszkasz na Gwadelupie, w Polsce, czy w Australii, i tak musisz zapłacić, i tak musisz rozliczyć się z biurem podatkowym w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest szalenie takie mocne stwierdzenie.
Łukasz, czy możesz przypomnieć w ogóle jakie były zarzuty postawione? Okej, wszystkich nie pamiętam, ale główne zarzuty, które uważam, że są takie najistotniejsze, to, że przede wszystkim, że były świadczone usługi handlu bez odpowiednich licencji mieszkańcom Stanów Zjednoczonych i obywatelom Stanów Zjednoczonych. To jest pierwszy bardzo duży zarzut. Drugi to jest taki, że mamy bardzo silne podejrzenia tego, że Binance w sposób świadomy umożliwiał grupom terrorystycznym i osobom z list sankcyjnych, zarówno bezpośrednio osobom, jak i osobom z krajów objętych sankcjami, dokonywanie handlu na platformie. Zaraz do tego wrócimy. Kolejny zarzut, który się pojawił, to taki, że za tym wszystkim tak naprawdę stoi jedna osoba, za całą firmą i on na przykład, tam dochodziło do nielegalnych transferów funduszy pomiędzy firmą a CZ-em, że było celowe działanie w sprawie osób typu VIP, VIP-ów, gdzie pomagano im obejść przepisy i regulacje i w sposób celowy i świadomy Binance unikał, czy chciał obejść albo udawał, że ich nie widzi, tych wymogów regulatora w Stanach Zjednoczonych. Czyli to nie było tak, że nie było regulacji albo nie wiedzieli o tym, tylko na podstawie korespondencji, która została przechwycona, o tym myślę, że też zaraz wrócimy, mają jasne dowody, że to były działania celowe, zmierzające do tego, żeby wprowadzić błąd. Jednym z takich działań było na przykład to, że bardzo szybko zniknęła informacja o tym, że Binance nie będzie obsługiwał Rosjan. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zostały wprowadzone te sankcje. Na początku Binance wprowadził coś takiego, a potem nagle wszystko zniknęło. To tam jest dyskusja CZ z prawnikiem na ten temat, gdzie prawnik potwierdza, usunęliśmy wszystkie informacje zgodnie z poleceniem. Tak? Także to jest, mówię, to jest takie dosyć ostre. Główny zarzut, no to oczywiście ten handel, ale tutaj, tak jak rozmawialiśmy i gdzie mieliśmy trochę sporu, ale zgodnie z tym dotarliśmy bo ten dokument jest publiczny. Tak, ja przyznaję, że nie będę podawał nazwy polskiego serwisu, który źle to po prostu przetłumaczył, powinienem zajrzeć do oryginału. Tak, i to jest w ogóle, to jest najciekawsze dla mnie w tej całej dyskusji. Co chcesz też powiedzieć? Tak, że firma, urząd, który jest, można powiedzieć, znacznie potężniejszy niż SEC, on napisał, że między innymi, że w ogóle digital assets, including, czyli wliczając to BTC, ETH, LTC i USDT oraz BUSD, as well, jak również inne wirtualne waluty są commodity, czyli są, powiedzmy, towarem. Towarem. No to jak to się ma do całego ataku SEC-u, na przykład na BUSD ostatnio? To jest przykład tego, że coś tam idzie w tych urzędach nie tak. Albo idzie nie tak, albo trwa dalej jakaś wojna, której nie widzimy. Dokładnie, bo i teraz tutaj możemy, na chwilkę może dodamy drugi temat, tak. Bo w Stanach zaczęło się robić gorąco. Jeden z kongresmenów, to konkretnie chodzi, przepraszam, muszę zerknąć na stronę, bo tutaj tych nazwisk jest bardzo dużo, więc kongres nadzoruje generalnie pracę swoich urzędów, między innymi SEC-u. Do tego służy, już mówię jak się nazywa, to jest Komisja Usług Finansowych. To jest komisja z ramienia kongresu, która nadzoruje między innymi SEC. I uwaga, jest nowy przewodniczący, McHenry. I McHenry jest republikaninem. I został wybrany na przewodniczącego, zgodnie z moją wiedzą, przy poparciu kongresmenów demokratów, którzy w swoich tweetach, i tutaj
mam taki kilka tweetów, gdzie jeden z tych kongresmenów mówi: nigdy, ani jeden raz nie zagłosowałem tak jak nie zagłosowałem na republikańskiego prezydenta, ale mogę Wam gwarantować, że będę głosował na republikanina podczas następnych wyborów prezydenckich, ponieważ widzę, jak źle działa administracja sprawowana przez demokratów. Inne mocne głosy to właśnie kongresmeni, którzy mówią: wiemy, jaka jest linia partii A propos kryptowalut? ale my uważamy, że tak nie może być i będziemy głosować inaczej. Będziemy głosować pro krypto, pro bitcoin. No i stąd wybór tego nowego przewodniczącego. Co ten przewodniczący powiedział? No, że trzeba będzie kogoś przesłuchać, o tym mówisz? Tak. On powiedział: coś tu mi się nie podoba. Nie podoba mi się, bo Gary Gensler, czyli przewodniczący, chairman z SEC-u, tak, został wezwany przez tą komisję na przesłuchanie z jasno postawionym zarzutem. Wcale nie chcecie regulować kryptowalut. Chcecie je po prostu zniszczyć. I to jest jasno postawiona teza, bo zapytano jak Henry, po co ich wzywają. On mówi: ponieważ mamy podejrzenia, że, i teraz tutaj już patrzę, będzie musiał uzasadnić swoje działania i agresywną politykę, która wcale nie jest prowadzona po to, żeby ustabilizować i uregulować rynek kryptowalut, ale dokładnie w odwrotny. Jego działania prowadzą do destabilizacji, prowadzą do czegoś zupełnie odwrotnego, do czego ten urząd został powołany. Ciekawe, ja będę chciał to oglądać, bo te przesłuchania są jawne. Będę chciał to oglądać, bo to będzie ciekawy materiał. Łukasz, wygląda na to, zaraz jakby przejdziemy jeszcze na polskie podwórko, bo tutaj też się ciekawe rzeczy dzieją, jeżeli chodzi o regulacje i działania urzędników, ale wygląda na to, że CFTC, tak się nazywa ta komisja, tak. CFTC atakuje w Binance'a, ale jednocześnie atakuje trochę w SEC. Przecież wiedzieli dokładnie, co będą tam pisać. Podważają, ciekaw jestem, jakie jest ich zdanie na temat XRP. To ciekawe. By było ciekawe. Swoją drogą, wiesz, kiedy ta sprawa ma się w końcu skończyć? Kiedy ma być wyrok? Nie, ja już przyznaję, że się po prostu znudziłem i już przestałem śledzić. Tak, bo to się cały czas czekam, aż coś wyskoczy w związku z tym. No więc dzieje się. Zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. A propos tego wątku prania brudnych pieniędzy, bo pamiętam, że po naszym ostatnim kwadransie z Kangą zadałem Ci już po audycji pytanie. No wiesz, że w gruncie rzeczy można przyjść do każdego podmiotu kryptowalutowego i powiedzieć: słuchajcie, u Was na platformie ktoś prał pieniądze. I nie tylko do kryptowalutowego, każdej organizacji finansowej. Natomiast Ty wtedy odpowiedziałeś mi, że CZ rzekomo wiedział, o jakie konta konkretnie chodzi na Binance, które były wykorzystywane przez tę organizację terrorystyczną do prania pieniędzy czy do robienia transferu. Jeżeli tak było, że on konkretnie wiedział o tym, no to jasno trzeba o tym powiedzieć, że tutaj coś jest nie tak, w sensie, że powinien za to odpowiedzieć. Zastanawiam się, jak Ci mówi Twoja intuicja? Jaki udział w tym wszystkim ma FTX? Ja myślę, że faktycznie jest możliwe, podejrzewam, że to jest jedna z teorii spiskowych, że FTX powstał jako narzędzie do tego, żeby w jakiś sposób wpływać na rynek krypto, że urzędnicy z SEC-u mieli nadzieję, że będą w stanie wywołać może jakieś zamieszanie. Dlaczego się spotykali tak często z samym Bankmanem? No, najczęstsze spotkania Gary Gensler miał z samym Bankmanem. Bardzo dużo tych spotkań było prywatnych, dużo zdjęć z członkami w ogóle SEC-u. Widać było, że tam to nie są tylko rozmowy chyba dotyczące regulacji, ale po prostu jakiejś głębszej współpracy. Jaki cel miał SEC? Nie wiem, może nawet niektórzy mówią, że celowo FTX upadł, bo SEC liczył, że efekt będzie znacznie większy, a tu się okazało, że wcale takiego dużego wpływu to na branżę krypto nie miało. Ale równie dobrze może być tak, że SEC był zmanipulowany przez sama
może sam chciał wprowadzić regulacje, może rozmawiali na temat regulacji i sam Bankman-Friedman jakoś oszukał i zwiódł Gary'ego Genslera. Zastanówcie się, każdy niech wybierze swoją opcję, a Was proszę napiszcie w komentarzu, co Wy myślicie. Jaki jest związek SEC-u i FTX-a? Mogę powiedzieć na 100%, że najciekawsze pomysły przedstawimy na kwadransie z Kangą, Tak. bo to jest temat, który naprawdę, widzę, rozgrzewa atmosferę cały czas. A Ty co myślisz, Sławku? Nie, teraz nie mam konkretnej myśli. Ona się na pewno wykrystalizuje. To znaczy CFTC ewidentnie atakuje Binance. Możliwość przyznania takiej kary mi się nóż w kieszeni otwiera. To, że jakiś urząd może przyjść i powiedzieć oddaj wszystko, co zarobiłeś po latach, wydaje mi się to strasznie po prostu nieuczciwe, nie w porządku, typowo, ktoś by powiedział, ja tak nie mówię, ale ktoś mógłby powiedzieć typowo urzędnicze. No bo w gruncie rzeczy jakikolwiek gracz, zobacz, jak czytamy polskie, amerykańskie czy unijne przepisy dotyczące instrumentów finansowych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, podatków, RODO, tutaj zaraz przecież jestem przekonany, że się wysypią kary dla polskich i zagranicznych spółek a propos RODO, no to nawet to nie wystarczy, że Ty masz doktorat, potrójny doktorat z prawa. Ty nie jesteś w stanie w tych przepisach się tutaj po prostu połapać, a to oznacza, że możesz chcieć legalnie i uczciwie prowadzić działalność gospodarczą na dużą skalę. Prowadzisz ją, nikt się do Ciebie nie przyczepia i po 5 latach nagle ktoś przychodzi i mówi przez 5 lat nie było checkboxa, który mówi o tym, że ktoś musi się zgodzić, którego i tak nikt nie czyta. Ostatecznie o tym wiemy. Nikt tego, znaczy mam nadzieję, że czytałem, przepraszam, żeby ktoś nas z tego nie rozliczył, ale... Ja nie czytam. No właśnie, no ja jestem zirytowany tym, że na każdą nową stronę jak wchodzę, to wyskakuje mi informacja o ciasteczkach. Albo jak dzwonię teraz na infolinię, to muszę najpierw wysłuchać komunikatu o RODO. No i to jest minutę, nie? Tak. Ojejku, to jest strasznie. Jeszcze potem podają adres tam. Szczegóły tego znajdziesz na stronie www, tam nazwa firmy.com, łamane RODO, łamane przepisy, łamane coś tam i jeszcze długa nazwa. Ja mówię, kurde, czy ktokolwiek kiedykolwiek wpisał coś takiego w przeglądarkę? No nigdy w życiu, nie? Podejrzewam, że te strony i tak nie działają. Pewnie ostatecznie, bo nikt tego nie sprawdza. Bardzo, bardzo możliwe. Ale to tylko sprawia, jakby pokazuje, gdzie idzie akcent. Czy akcent idzie na rozwój gospodarki, czy na rozwój finansjery i urzędników, no nie? Bo tak jakoś to wygląda. Wracając jeszcze, bo znalazłem fragment dotyczący Hamasu, to jest 104 punkt. Powiedz, dlaczego mówisz o Hamasie, bo nie podzieliśmy. Bo pojawił się zarzut o wspieraniu terroryzmu przez Binance i o tym, że oni wiedzieli o tym. Że Hamas miał że miał konta i dokonywał transakcji. I tutaj pojawia się informacja, które są cytatami z rozmów. Za chwilkę jeszcze do tego wrócimy, ale że jest napisane, że w rozmowie tam z lutego 2019 roku Lim, jeden z pracowników Binance'a, wyjaśniał kolegom, że terroryści zwykle używają małych kwot, ponieważ ale piorą duże kwoty pieniędzy w ten sposób. I ktoś odpowiedział, że za te pieniądze, za te dolary oni mogą kupować AK-47. I generalnie nie było chyba jakiegoś zaprzeczenia. A potem się pojawiła jeszcze informacja o Rosji w lutym 2020 roku, gdzie Lim pisze, słuchajcie, ale oni robią to for crime, czyli na cele kryminalne, tak. Nie? Na co odpowiedź poszła, widzimy, że to złe, ale musimy zamknąć oczy. A teraz powiedz mi, skąd oni mają dostęp do tych rozmów? No i to jest, tutaj spekulacji jest trochę, możliwości jest kilka. Wydaje mi się, że to nie jest problem Signalu, czyli to nie jest sytuacja taka, że Signal ma jakiś... Wyjaśnij dla tych, co nie oglądali kwadransa z Kangą. Okay. Otóż w pozwie pojawia się bardzo dużo informacji, które pochodzą z prywatnych rozmów prowadzonych przez CZ z innymi pracownikami Binance, zarówno czatów grupowych, jak i takich bezpośrednich rozmów, które to czaty i rozmowy były szyfrowane
prywatne i miały autozniszczenie wiadomości. Czyli to nie był dostęp do logów, czy do jakiegoś dziennika rozmowy, tylko to musiało być dostęp na bieżąco. Jeżeli mówimy o lutym 2019 roku, bo cytaty z takich rozmów z tego okresu się pojawiają, no to znaczy, że trochę czasu ten system był podsłuchiwany. Jak to jest robione? Nie mam zielonego pojęcia. Najbardziej prawdopodobną z rzeczy, które czytałem, to była, i teraz wiem, że tutaj będziesz lekko obrażony, ale fakty są takie, że Android jest o wiele bardziej podatny na tego typu podsłuchy. iPhone też jest podatny, żeby była jasność, też można się włamać na iPhone'a, aczkolwiek zwykle wymagana jest fizyczny dostęp do urządzenia albo interakcja użytkownika, który potwierdza, że chce na przykład zainstalować jakiś program albo coś takiego. Jest jedna ciekawostka, że oni powołują się na rozmowę z 2019 roku. Myślę, że CZ mógł powiedzieć znacznie dużo głupszych rzeczy przez ostatnie 3 lata, a jednak sięgają po wiadomość z tamtego okresu. Z 2020, z 2021, teraz tak szybko przyglądam rozmowy, czyli oni musieli już w 2019 roku już mieli go na celowniku. Tak, no to 4 lata temu. Bo gdyby to był incydentalny podsłuch albo z jakiegoś okresu, to bym powiedział, no może po prostu udało się to zrobić. Ale skoro to jest proces, coś co trwa cały czas, przecież CZ na pewno zmieniał telefon. Przecież na pewno, na pewno ma ludzi od bezpieczeństwa, którzy mu to sprawdzają. Więc albo jednak jest jakiś systemowy sposób, żeby dostawać się do Signala. Rozumiem, że Ty jako informatyk mówisz, że jest to praktycznie niemożliwe, tak? Bo protokół Signala jest publiczny. Jest publiczny, możemy zobaczyć kod. Został on sprawdzony przez wiele osób, ale... Że jest błąd w kontrakcie. Natomiast na pewno były już wypadki, że do takich publicznych repozytoriów były wstrzykiwane niepozorne fragmenty kodu, które później były wykorzystywane jako backdoory, więc bardzo możliwe, że w Signalu też coś takiego jest. Wyjaśnij, o co chodzi z backdoorem. Co to jest w ogóle backdoor? Tak, backdoor to jest jakiś celowo zostawiony kod programu przez programistę po to, żeby uzyskać nieautoryzowany dostęp do na przykład czyjegoś konta, do telefonu, czy do na przykład zapisu rozmów. Czyli to jest taki celowo. Podam przykład takiego backdooru, który był powszechnie znany. To jest backdoor, który jedna z japońskich firm, i teraz znowu nie pamiętam, czy to był Huawei, czy jakaś inna firma, czy Xiaomi, czy która produkuje urządzenia wykorzystywane przez sieci komórkowe. Tak. I oni dawali niesamowite, dawali dobrą technologię, wyjątkowo dobrą i niską cenę. I można powiedzieć, że opanowali rynek. W Polsce mają bardzo dużo tego rynku. Nagle Stany Zjednoczone zakazują zakupu od tej firmy sprzętu do sieci komórkowych. Nie tylko bezpośrednio od tej firmy, ale jeżeli znajduje się jakikolwiek komponent wyprodukowany przez tą firmę. Dlaczego? Dlatego, że odkryto w oprogramowaniu tych urządzeń backdoory, które pozwalały na przykład, podejrzewamy to oczywiście, na przykład chińskim władzom na podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Backdoor, czyli tylnie drzwi, mówiąc po polsku, Twoje ulubione powiedzenie, że od zakrystii. Tak. Musisz mi kiedyś wytłumaczyć, o co Ci chodzi. Ale dobra. Zakrystia była zwykle z tyłu kościoła. Tak. Łukasz, jeżeli dobrze kojarzę, to powiedziałeś, że CZ został podsłuchany a propos wsparcia Hamasu w 2019 roku. Luty 2019. Tak, z tego okresu pochodzą cytaty dotyczące Hamasu. No i to może świadczyć, że ten podsłuch był naprawdę długotrwały. Nie? Bardzo długo służby mogły podsłuchiwać CZ-a i w ogóle innych ludzi z Binance'a. Moje pytanie jest takie, co służby zrobiły, skoro wiedziały, że Hamas jest wspierany? Czy podjęły jakąś inicjatywę, żeby walczyć z Hamasem, czy wolały słuchać CZ-a i się na tym skupić? Po pierwsze, nie wiemy, co zrobiły. Może zrobiły, może nie.
tutaj ciężko nam, jak to służby, ciężko nam ocenić. Natomiast zauważyłem taka myśl mi naszła, że służby bardzo często przygotowują raporty dla odpowiednich polityków, kongresmenów. I teraz w tych raportach mogły się znajdować informacje właśnie mówiące o tym, że Bitcoin czy kryptowaluty są używane przez Hamas do pozyskiwania środków. I teraz taki kongresmen mógł być przekonany, że faktycznie on o kryptowalutach nic nie wiedział, ale widzi, że tutaj kryptowaluty są używane do wspierania pracy Hamasu, no to on mówi, wszystkie kryptowaluty są złe. Czyli mógł być karmiony taką informacją, czy celowo, czy nie, czy w sposób świadomy dawał się manipulować, czy nie, to już jest inna sprawa. Natomiast na pewno mogło tak być, że niektórzy kongresmeni, którzy byli antykrypto, tak naprawdę byli antykrypto, bo czytali takie raporty i znajdowali informacje, że Hamas. Czy to nie jest właśnie wspaniałe działanie służb? Bo teraz jak o tym opowiadasz, no to brzmi jako scenariusz, na razie się wydaje mało prawdopodobny, ale później okaże się może prawdopodobny. Oglądałeś kiedyś House of Cards? No tak, oczywiście. No to jak oglądałeś House of Cards i wszyscy wy, którzy oglądaliście, wiecie, że ten scenariusz może być nawet bardzo prawdopodobny, że chodziło o to, żeby osoby decyzyjne w państwie karmić fałszywą informacją, tak jak karmiony był król Rohanu, Tak, Władcy Pierścieni. Może najlepiej powiedzieć nie zawsze fałszywą, A, ale przepraszam. półprawdziwą, albo niepełną prawdą, Tak. albo czymś wyrwanym z kontekstu. Nie? To są w ogóle najgorsze informacje. W tej chwili jak patrzę na politykę polską, przepraszam za wycieczkę do polskiej polityki, ale nie będę mówił, o którą stronę mi chodzi, więc, bo ma zastosowanie do obu. Następuje taka manipulacja faktami, że jak słucham radia jednej strony, to mówią o jakimś wydarzeniu jako po prostu wielkiej chucpie i w ogóle blamażu i w ogóle, a z drugiej strony słucham tego drugiego radia i tam słyszę o tym samym wydarzeniu, dokładnie na 100% odmienne rzeczy. Teraz mówię, kurczę, no jak tutaj dociec prawdy. Także to, że ci kongresmeni mogli być poddani manipulacji, to jest jak najbardziej Tak sobie teraz myślę, że to mogło być naprawdę już od dawna zaplanowana akcja, żeby osoby decyzyjne były karmione odpowiednią informacją. I przypominam sobie, jak raz byłem na zamkniętym spotkaniu, gdzieś tam owca w grocie pełnej lwów i wilków, no bo to było spotkanie bankowców i celowo nie podaję nazwiska, ale wstał człowiek, emeryt, ikona polskiej bankowości i powiedziała: słuchajcie, nie możemy rozmawiać o kryptowalutach. To jest po prostu autostrada dla terrorystów. Nie rozmawiajmy o tym, nie w tym gronie, słuchajcie. Zróbmy wszystko, żeby jak najdłużej tego na polskim łonie bankowym, żeby się nie pojawił ten temat. I teraz jak Ty o tym mówisz, to oczywiście byłem zaskoczony, skąd taki pogląd, zwłaszcza taki stanowczy. No ale pytanie, jakie raporty czytasz? A najlepsze jest to, że później ten ktoś, wiem, że ktoś inny rozmawiał z nimi, ktoś powiedział, że my w ogóle, część z nas jesteśmy osobami wierzącymi i on odpowiedział: to będą prali pieniądze przez Kościół. Taki wniosek wyciągnęła ta osoba, wybitnie ważna, więc myślę sobie, trzeba zwracać uwagę, co się czyta. Łukasz, polskie podwórko jeszcze, wywiad. Właśnie, wielki może nie w znaczeniu, że długi i jakiś szalenie istotny dla świata, ale dla naszego świata kryptowalut bardzo ważny wywiad. Z kim ten wywiad był? Z Jackiem Jastrzębskim, prezesem KNF-u. Dziennik Gazeta Prawna przeprowadziła wywiad. Różne tematy są tam poruszone, ale również temat kryptowalut. Chyba możemy się dowiedzieć. Właściwie dużo ciekawych rzeczy. 2 hasła. Po pierwsze, tutaj cytat. Pan Jacek Jastrzębski mówi tak: nie chcę używać zbyt mocnych słów typu hazard, ale to generalnie idzie w tę stronę. Można powiedzieć, że rynek gier hazardowych też zaspokaja pewne potrzeby społeczne. Jednak czy chcemy promować właśnie takie postawy i przedsięwzięcia? Mówi właśnie w kontekście kryptowalut, że kryptowaluty to w gruncie rzeczy hazard. Nie? I do tego jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast tam się pojawia jeszcze jeden wątek. Pan prezes KNF-u dostrzega, uwaga, znowuż to jest cytat: uważam, że hipokryzją jest fakt, że kryptowaluty zostały pierwotnie stworzone jako coś, co miało funkcjonować poza państwem, jako pewna nieskrępowana regulacjami idea.
Mówiono, że nie potrzeba tutaj wcale państwa, że można stworzyć aktywa oparte o konsensus zdecentralizowanej sieci. I nagle się okazuje, że sami kryptoentuzjaści mówią, że dobrze by było, gdyby państwo to regulowało i nadzorowało. Więc odpowiadamy, my do tych kryptoentuzjastów nie należymy. Jesteśmy, przynajmniej część z nas, dalece od tego, żeby sprawy regulować. I cieszy mnie to, że sam prezes KNF-u, tak wielkiej, wspaniałej i ważnej instytucji dla polskiego obiegu finansowego i polskiej gospodarki, dostrzega, że regulowanie kryptowalut jest pewną formą hipokryzji. I jest sprzeczne z ideą, tak. Tak. My podkreślaliśmy wielokrotnie, że jeżeli w ogóle byśmy mówili o regulowaniu kryptowalut, to tylko w kontekście tego, żeby było powiedziane, że rynek kryptowalut jest nieuregulowany. Właśnie, To by, ludzie o tym wiedzieli. jakby coś takiego było powiedziane, to jest właściwe. Uważam, że handel kryptowalutami, obrót kryptowalutami powinien być uznany za legalny i chciałbym, żeby też taka informacja się znalazła. I na przykład oczekiwałbym od odpowiednich instytucji ochrony mnie jako przedsiębiorcy przed monopolem bankowym, żeby banki nie utrudniały mi mojego biznesu, jeżeli ten biznes jest związany z kryptowalutami. To jest to, na co bym naciskał. Z drugiej strony bardzo chętnie będę działał w sposób praktyczny, tak, żeby na przykład zapobiec wspieraniu terroryzmu, Tak. czy na przykład zapobiec oszustwom, wyłudzeniom i praniu brudnych pieniędzy. Praniu brudnych pieniędzy, no bo właśnie coś, co powtarzaliśmy i będziemy powtarzać przez cały czas, z praniem brudnych pieniędzy walczy się nie przez dekret, walczy się w terenie, poprzez ochronę i edukację ludzi. My jako Kanga mamy tutaj sukcesy, którymi też będziemy się chwalić, ale to pewnie gdzieś tam w kolejnych odcinkach. Ja na pewno bym zachęcał Was wszystkich nie tylko do polubienia tego filmu, nie tylko do kliknięcia łapkę w górę i subskrypcji czy udostępnieniu, ale bardzo zachęcam do tego, żebyście weszli teraz na stronę Kanga Exchange i na przykład w zakładce CSR wybrali sobie temat pralnia, czyli właśnie praktyczne informacje, dlaczego każdy z nas może być narażony na to, że będzie miał udział w praniu brudnych pieniędzy i jak zapobiec temu i jakie działania możemy podejmować my, każdy zwykły człowiek. I ten temat nie dotyczy kryptowalut, o On dziwo. dotyczy każdego z nas. Każdego Każdy z z nas nas może być uczestnikiem procesu prania brudnych pieniędzy. I to nieświadomie, więc uświadamiamy, robimy na ten temat odpowiednie materiały. Zależy nam na tym, żeby wiedza o tym się rozprzestrzeniała, także róbcie co uważacie za słuszne, ale pomóżcie nam w tym, żeby dotrzeć z tą informacją do jak największego grona ludzi, bo może dzięki Waszemu kliknięciu w like ktoś obejrzy ten film i uratujecie go przed jakąś katastrofą finansową. Tak jest. Łukasz, na koniec chyba okrzyki już, tak? Czy coś chciałbyś jeszcze dodać do tego? Och, tematów jest dużo. W ogóle komentarz do wywiadu, jaki Jerome Powell miał, czyli szef Fedu, odnośnie sytuacji na rynku. To ma taką konferencję prasową. Jest taki cały cykl. Nie? Najpierw jest posiedzenie, na którym są ogłaszane stopy, Tak. potem jest jakaś przerwa, nie wiem ile, 2 tygodnie albo tydzień, i jest konferencja prasowa, na której dziennikarze mogą zadawać pytania, a potem znowu tydzień przerwy czy 2 i są ogłaszane minutes. No, przebieg tych całych Obrad, to obrad, się nazywa no, protokół. protokół z obrad, tak? Gdzie jest napisane, co kto mówił i tak dalej. Nie? Protokół, więc cały czas napięcie jest budowane, ale wyszedł i słuchaj, pierwszy raz zaczął, no może nie pierwszy raz, ale wszyscy wiedzieli, jest trup w szafie, kryzys na rynku bankowym, ale to jest konferencja o podwyżce stóp procentowych. Tak. Co robi Jerome? Wychodzi i mówi, wiemy, że był kryzys z bankami, zażegnaliśmy go, banki są bezpieczne, wszystko jest dobrze. Można powiedzieć, że nie czekał na pytanie z sali, tylko sam ruszył naprzeciwko temu problemowi. Potem zaczął mówić o stopach procentowych, ale dziennikarze już mieli trochę mniej możliwości zadawania bardzo niewygodnych pytań. Niemniej to chcę powiedzieć, że w tej chwili wygląda na to, że Fed jest świadomy tego, że rynek banków może runąć. Dobrze, że chociaż teraz. Bo na pytanie, czy w sytuacji, gdy nastąpi
problem z bankowością, co oni wtedy zrobią? On powiedzieli, że będą wspierali banki i i powiedział na bezpośrednio zadane pytanie, czy obniżą stopy procentowe, powiedział, jeżeli to będzie potrzebne, tak. No, w gruncie rzeczy nie mógł inaczej odpowiedzieć. Oczywiście. Strzelił sobie w kolano. A to, że od razu Powell wziął na tapet sam w siebie zaczął strzelać, to jest oczywiście znaną od starożytności strategią. Przypomina mi pewną sytuację, o której chyba Ty mi kiedyś opowiadałeś. Już nieżyjący były polityk i redaktor pewnego czasopisma, pan Jerzy Urban, jeszcze jak był ministrem, tak, bo on był ministrem. On był rzecznikiem prasowym. Rzecznikiem prasowym, tak. Jak kiedyś był atakowany przez jednego z dziennikarzy, to słuchał tego pytania i tak krążył, nie chciał odpowiedzieć, a w końcu powiedział: Panie redaktorze, pan tak naprawdę powinien mi zadać takie i takie pytania. I sam sobie je zadał i odpowiedział na nie. tak. Bardzo dobrze. Trzeba się uczyć od najzdolniejszych. No dobra, Łukasz, to jest ponad pół godziny. Rozmawiamy. O tak, ale mam nadzieję, że interesujące. Plus blopersy, pewnie tutaj Marta, nasza operatorka, zebrała ich trochę. Na koniec okrzyki, Twój okrzyk. Bitcoin ciągle królem, bardzo ładnie rośnie. Wierzę, że już niedługo może się okazać, że będziemy mieli naprawdę rajd, może nie Świętego Mikołaja, ale Wielkanocny. Wielkanocny, tak. A ja Kanga na fali, jeden z moich ulubionych okrzyków. Widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. Wszystkiego dobrego. Hej! Cześć! Wejście do zakrystii. Tak, przepraszam. Kurde, no kabel mi wystawał. No to co? Ktoś teraz backdoora? Nie. Będzie na blopersy. Tak. Będę określać. Wiecie co? Ja coś bym tutaj dodał, żeby nie było tak na przykład to bym postawił. Co to jest? To jest jakiś To jest wieszak. Raz, dwa, trzy. Jacek Jastrzębski. Jacek Jastrzębski. Raz, dwa, trzy. McHenry objął. To jest dziwne. Czy my nagrywamy? Tak, cały czas. Dobrze, nie powiedzieliśmy czego głupiego.